Ja jestem Panna Lichotka, a to jest moje gniazdo. Spokojne tempo, ciepłe kolory, dużo włóczek, trochę owiec. Tu znajdziesz projekty, udane i mniej udane, może inspiracje i trochę historii z życia. Zaparz herbatę, weź druty do ręki i rozgość się. Zaczynamy. Dzień dobry. Upały za nami. Mówiłam, że mój sweter się przyda. Nie mogę Wam go jeszcze pokazać do kamery, bo się suszy obok mnie na podłodze. Więc jeszcze chwilkę. Ale wszystko Wam pokażę, jak już będzie wysuszony. No i na pewno mi się przyda na to moje lato lipcowe. Dzisiaj leje. Muszę powiedzieć, że bardzo lubię, jak pada. Bardzo mi się podoba taka pogoda. Można z czystym sumieniem dziergać. Na pewno umieracie z ciekawości, co tam z moimi prostymi drutami i z moimi pomysłami. Ale zanim o tym, to jeszcze chciałam Wam coś pokazać. Otóż, jak może pamiętacie, z Turcji przywiozłam taką dziwną włóczkę, która, to wiem na pewno już po macaniu, jest wełną z domieszką. Nie jest to pure wool. I to są takie gigantyczne moty. No i nie wiedziałam, co ja mam z niej zrobić. I zaczęłam robić, słuchajcie, na szydełku, bo stwierdziłam, że zrobię koc na szydełku. Wzięłam wielkie szydełko, znalazłam w sobie fantastyczny wzór. No i nawet, słuchajcie, zaczęło to jakoś wyglądać, jak już przerobiłam trochę. Oczywiście znudziło mi się, bo szydełko mnie nudzi. To jest tak, wygląda z jednej strony, a tak wygląda z drugiej. To jest chyba taka bardziej prawa strona. Wygląda to nawet nieźle, chyba lepiej w tej kamerze niż na żywo. Kot stwierdziłam, że będzie miał taką szerokość. To jest powiedzmy metr z groszkiem. No i że będę szła w długość. Ale po prostu strasznie to jest męczące i irytujące. Może sobie znajdę jakiś po prostu prostszy, łatwiejszy wzór dla mnie do zapamiętania, żeby to szło. No ale w ogóle to jest takie jakieś, nie wiem, za bardzo takie tutaj popętlone jest, sznurkowe. W każdym razie, tak, ja i szydełko, tutaj jeszcze mamy pętelkę, w której było szydełko i taki był plan. No ale nic z tego nie wyjdzie. Może macie jakiś pomysł, jak zrobić jakiś prosty koc, jak wykorzystać tą włóczkę, którą mam. Sporo jej mam. Myślałam też może o jakimś po prostu swetrze, ale z kolei jest to tak nietwarzowy kolor. Nie wiem, komu by było dobrze w takim kolorze, chyba tylko niemowlakowi. No nie wiem, to był tak zwany impulsywny, nietrafiony zakup. No w każdym razie to sobie siedzi w takim pojemniku, który oczywiście służył do czegoś innego, ale jest bardzo fajny na taką robótkę, tylko raczej szydełkową albo na krótkie druty, no bo to jest w sumie małe, to jest pudełko po słuchawkach, które ma dwubiegowy zamek, co jest przydatne, a w środku ma nawet tutaj, o pokażę Wam, pełna, ma nawet, słuchajcie, taką fajną kieszonkę. Widać kieszonkę, widać, tu można sobie i rzeczy powkładać. Więc zachęcam do wykorzystywania pojemników, pudełek, toreb, które służyły do innych celów i przystosowywania ich do naszych celów. Czemu to się znowu tutaj mi wyłącza? Do przystosowywania istniejących rzeczy, które mamy. Robimy reuse, nie musimy kupować nowych. No dobrze, powiecie. A co tam Pani Sylwio z tymi prostymi drutami?
No otóż, jeśli chodzi o to, co było robione z tego takiego fluffy, no to jak widać zostało mi tylko tyle. Ona się po prostu niespodziewanie mi skończyła. A ponieważ był to typowy staż, czyli chciałam wykorzystać to, co mi zostało po kamizelce chyba, to no to przecież nie będę teraz kupować drugiego motka tego czegoś. Nawet bym mimo, że wygrzebała, co to jest, ale nie będę kupować, no bo to nie o to chodziło, tak? Chodziło o to, żeby to zużyć. Jesteśmy na etapie właściwie, tutaj jest już rękaw, tak? Tu jest nasza pacha, tu wychodzi nam rękaw. I tutaj mogłabym już zacząć formować dekolt, tak? I zakończyć. I to by były plecy albo przód, tak? W zależności od tego, co byśmy wybrały. No ale nie wiem, co mam z tym zrobić, dlatego że musiałabym dorobić przód albo tył, tak? Drugą część, czymś kompletnie innym. No i to by wyglądało dziwnie, ale nie tak dziwnie jak to drugie, co zaraz Wam pokażę. Nie wiem, no ja nie lubię takich ubrań, które są z przodu takie, z tyłu inne, ani jakoś tak dziwnie poszywane jakby przypadkowo. Można by uznać na przykład, oczywiście, że tak miało być, i dorobić zrobić taki sam dekolt tu i z drugiej strony, znaczy w drugiej części, i mieć taką po prostu dwustronną, tak? Bez przodu, bez tyłu, bluzka, i w zależności od nastroju, od naszego flow, od energii, można by zakładać, ale po prostu ja nawet nie wiem, czy ja znajdę, no bo ja nie mam jakichś dużych zapasów włóczki, nawet nie wiem, czy ja znajdę coś, co by do tego pasowało. Bo jak wiecie albo nie, ja nie posiadam moherów za dużo, nie dziergam z moherem, nie uważam, że jest zasadne wtykanie moherów wszędzie. Nie mam też takich fluffy włóczek za bardzo w związku z tym, bo też nie używam zamienników moheru. Jak wełna to wełna, jak jedwab to jedwab. I nawet nie wiem, czy znalazłabym wystarczającą ilość czegoś, co by tutaj z tym chociażby grało. No i tak nie wiem. Zobaczymy. To jest zagadka. Ładnie to wyszło, więc jakby zupełnie jak nie ja, więc zupełnie jak nie ja, wcale nie mam w planach tego spróć. Tak? No i dojechałyśmy do naszej bluzki robionej od rękawa, czyli planu, chytrego planu. W tej chwili wygląda to tak. Tutaj jest część, która jeszcze nie była ruszana, a to jest część, która tutaj ma dekolt. O, to jest pół dekoltu. O, to jest pół dekoltu, tak, o tak mniej więcej to będzie. No i powiem Wam, że jak już jest taki spory tego kawałek, to nawet, ale zdarzyła się ta sama tragedia, co przy tym szarym, a mianowicie skończyła się ta włóczka, tak? Jak to ma w zwyczaju. I teraz no i teraz znowu mam zagwozdkę, dlatego że to jest ten Yarnart, jakiś tam flower, o tyle mi zostało. Yarnart flower, którego mam jeszcze trochę, tak? Mam różne kolory, mam biały, różowy i biały, różowy i taki zielony chyba, jasny, ale jeżeli bym tutaj teraz dołożyła inny kolor, to miałabym łączenie tutaj. A ja nie lubię takich rzeczy strasznie. Okropnie nie lubię mieć tutaj dzielenia na pół i tu inny kolor, i tu inny kolor. Nie wiem, przypomina mi to disco z lat 80. I mimo, że zupełnie nie mam nic z lat 80., to ja to nie ja. Żadne tutaj geometryczne cięcia i dwa różne kolory. A poza tym, no to
nie wiem, jaki musiałby być ten kolor, żeby to jakoś zagrało razem, ale nie, no w ogóle nie. Bo jeszcze jak robimy rzecz od dołu albo od góry i skończy nam się włóczka i dodamy inny kolor, to możemy udawać, że to są takie duże pasy i że tak miało być. No a tutaj to raczej nie. No i teraz co? I teraz no, nie dokupię, tak? No bo to też miało być wykorzystywanie tego stasza. Prawdę powiedziawszy, ja liczyłam na to, że ja mam jeszcze ten niebieski, bo ja tego niebieskiego miałam najwięcej. Najwięcej ze wszystkich kolorów tego Jarnarta. Ale nie mogę jakoś znaleźć. No i nie wiem, czy po prostu to poszło wszystko na to, no bo tego jest dosyć dużo, jest tej tkaniny. Ciężki jest to teraz wybór, bo z jednej strony się napracowałam, nadziubałam, to są cienkie te druty, te długie. Tkanina wychodzi nawet nie taka zła. Myślę, że jak ona będzie zablokowana, namoknie tą wodą, to się nam te oczka tutaj powyrównują. Zresztą ona ma być taka letnia, szmatowata, tak? No bo to ma być takie luźne, po prostu luźny t-shirt. Ale chyba, słuchajcie, chyba ja to spróję. Zanim powiecie, o, no to tak, wypróbowałam, czy da się zrobić w ten sposób udzierk. No nie skończę go, ale myślę, że się da i że jest to fajna opcja, tylko tak jak mówiłam w poprzednim filmie, może grubszą włóczką, może na grubszych drutach, żeby jakby szybciej było widać ten progres, żeby to szybciej poszło. I na pewno spróbuję. Tu na 100%. Tu na 100% spróbuję. No ale tutaj, no to... nie mogę mieć tu części niebieskiej, a tu części białej. Będę wyglądała jak policyjny radiowóz. Natomiast zachęcona jednym filmem, który Wam tutaj podlinkuję, dotyczącym wełny, akurat wielkopolskiej, ale wełny owczej i udziergu typowo na lato z tej wełny, postanowiłam pójść z tym tropem. Niestety nie przypomnę sobie teraz, jak się nazywa twórczyni, ale podlinkuję to tutaj i proszę zajrzyjcie tam, bo naprawdę trzeba propagować naszą wełnę polską, mimo że ja dziergam ale nie tylko z norweskiej, nie tylko, bo mam też tą podhalańską naszą, z której na pewno też coś powstanie. No i zachęcona tym filmem, słuchajcie, postanowiłam spróbować, czyli zrobić top na lato, mega przewiewny, minimalistyczny, czyli nie wiem, tutaj jakieś tylko ramionczka, może nie takie cienkie jak tam na tym filmie, ale takie właśnie bez rękawów, bez tutaj pod pachami tej wełny, na grubych drutach, tak? I zrobić coś po prostu z wełny, taki udzierk. No i zrobię sobie próbkę, to jest próbka z wełny prawdziwej, na szóstkach na razie. To jest troszeczkę takie ażurowe, trochę ażurowe, czyli stanik chyba byłoby widać, ale jak cielisty to i jak jest tak gorąco, jak było ostatnio, no to naprawdę sorry. I taki jest plan. Spróbuję jeszcze to zrobić na 6,5 i na 7 i zobaczę, bo na tych szóstkach jest ażur. Mogłoby być trochę luźniej, w sensie dziury. Ażuru jeszcze nie próbkowałam tutaj, nie testowałam. Zaraz też zrobię ażur, zobaczę, no bo ażury też by się przydały, nie? W takim wełnianym udziergu na upały. Ale spróbuję, bo tu się bardzo ładnie układają te oczka, równiutko. Zaraz Wam tutaj pokażę. Całkiem nieźle. Spróbuję jeszcze to zrobić na 6,5 i na 7 i zobaczę, czy też będą takie ładne oczka. Jak będą ładne, no to może nawet zrobię na większych, to wtedy nam się to szybciej zrobi i wtedy może jeszcze w to lato uda mi się zrobić letni udzierk, chociaż nie wiadomo, czy jeszcze będzie lato, bo prognozy są różne. Może lato już było wtedy, kiedy umieraliśmy w tym upale ostatnio. I jak szukałam sobie tych drutów grubych, żeby wypróbować wełnę na top na upały, to
uświadomiłam sobie, że nie pokazywałam Wam, w czym trzymam druty. A może komuś się akurat spodoba taki pomysł i się zainspirujecie. Mianowicie korzystam z segregatora, takiego zwykłego segregatora A4 biurowego, w którym mam koszulki. Już Wam pokazuję, tak? Tu są koszulki i w każdej koszulce są konkretne druty opisane z grubością i długością. W tym segregatorze były takie etykietki. Boże, ja zapomniałam, jak to się nazywało. Tyle lat w korporacji i w biurze i zapomniałam, jak to się nazywało. No takie tutaj z numerkami akurat. To są przekładki chyba to się nazywało. Przekładki z numerami. No to się świetnie akurat złożyło, no bo nasze druty też mają numery, tak, grubości. Więc między 3 a 4 mamy wszystkie trójki, 3,5, 3,75 i co tam kto ma. I zajmuje to oczywiście trochę miejsca, chociaż mniej niż jakbyśmy może to jakoś inaczej składowały, nie wiem. Natomiast problem polega na tym, że nie wszystkie te druty, które ja mam, a ja mam na stałych żyłkach, mają opisane wyraźnie i łatwe do znalezienia długości czy grubości. No i jak nie pamiętamy, no to musimy to szukać albo mierzyć. Więc tutaj mam od razu wszystko widoczne. Na przykład jak właśnie potrzebujemy 6,5 to jest 6,80. Nawet jest w dobrą stronę, proszę bardzo. Magia. No to od razu to wszystko wiem. A dlaczego w takich dużych koszulkach? Dlatego, że te moje druty, te żyłki słabo znoszą takie tłamszenie w jakichś ciasnych przestrzeniach i zauważyłam, że niektóre, szczególnie te zingi, takie, które kiedyś promowałam bardzo, sama promowałam Wam, to były moje ulubione druty, te metalowe, no to ich żyłki się niestety trochę powyginały i trochę się tak jakby, może jeszcze nie zaczęły łamać, natomiast przy łączeniu druta z żyłką zauważyłam, że jest tak wygięte i tak krzywawo. Wiem, że są jakieś patenty na to, żeby te żyłki zmiękczyć i wyprostować zanurzanie ich w gorącej wodzie, jakoś tak. Natomiast nie wypróbowywałam tego sposobu jeszcze. Jak będzie gorzej, to może wypróbuję. Ale na razie mam czym dziergać. No jestem oczywiście zafascynowana drewnianymi drutami, chociaż akurat tę próbkę moją robię na metalowych właśnie takich. To jest jeden z tych przykładów drutów, które nie mają ani wielkości, ani długości. Nic tutaj po prostu nie jest napisane. A nie są to druty z żadnej chińskiej platformy, tylko są to druty jakieś, nazwijmy je, markowe, tak, więc tym bardziej dziwne. No ale jak są w tej swojej koszulce, no to już będzie wszystko wiadomo, co i jak. Więc sweter z raumy żakardowy się suszy. Podejrzewam, że jeszcze mu to trochę zajmie, w związku z tym, że się zrobiło wilgotno na dworzu. Opowiem o nim w następnym odcinku. On pewnie będzie ten odcinek już z... Myślałam, że mam na lewą stronę koszulkę. Nie musiałam to wszystko jeszcze raz nagrywać. Ten odcinek pewnie będzie już może z wakacji, gdzie będę może mniej mówić, a może o czymś innym. Nie wiem, jak będzie z czasem na dzierganie, chociaż wiadomo, że i tak go znajdę. Też się zastanawiam, co ze sobą zabrać na wyjazd i tutaj znowu wygrają druty pewnie z żyłką, no bo ciągnięcie ze sobą takich długich drutów 40 prostych nie gwarantuje nam, że one wrócą proste. Tak, to jest główna przyczyna, bo oczywiście cały czas musiałabym pilnować, gdzie one są i co się z nimi dzieje, żeby nikt po pierwsze się na nie nie nadział, a po drugie, żeby nikt na nich nie usiadł, albo żeby gdzieś się nie wygięły, jak będziemy upychać naszą minimalistyczną walizkę na wyprawę wakacyjną. Więc ten sweter się suszy tutaj koło mnie, pięknie pachnie mokrą owcą.
Uwielbiam ten zapach. Będę robić top na lato, na upały z wełny. Tam podlinkuję ten film z moją inspiracją. No i to chyba tyle. Taki dzisiaj szybki update, bo muszę wykorzystać czas, że jest względnie cicho i pusto, co się zaraz zmieni. Mam nadzieję, że Wy również lubicie deszcz i że spędzacie sobie wakacje tak jak chcecie. I cieszmy się tym czasem wolnym. Może niekoniecznie takim wolnym zupełnie, jeśli nie macie akurat urlopu i pracujecie. Ja jeszcze cały czas ciężko pracuję, nawet pewnie dziś będę pracować. Ale takim wolnym, że chociaż nie trzeba, jeśli macie dzieci, ich zawozić gdzieś i odbierać i nie ma tych wszystkich zajęć. Więc cieszmy się tym, co mamy, bo jest tak, jak miało być i nie wątpijmy ani przez sekundę, że jest dokładnie tak, jak miało być. I do zobaczenia niebawem.